Znajduję się właśnie pod Stadionem Narodowym, gdzie właśnie dzisiaj, w czwartek, rozpoczynają się warszawskie targi książki. Jest to największa tego typu impreza, która odbywa się w Polsce i w tegorocznej edycji udział weźmie aż 800 wydawców z 23 krajów z całego świata. Także bardzo, bardzo dużo. Natomiast tematem przewodnim tych targów książki jest 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Jeśli mam być szczera, to bardzo, ale to bardzo dawno mnie tutaj nie było. Ostatni raz byłam tutaj chyba z dziewczynami na wystawie kotów rasowych. Z tego wydarzenia też zrobiłam vloga, on wam się wyświetli tutaj na górze wproponowanych. Natomiast nigdy, ale to przenigdy nie byłam na żadnych targach książki i postanowiłam się tutaj wybrać nie tylko dlatego, że to jest największa impreza, ale też dlatego, żeby zobaczyć, jak to wszystko tutaj wygląda. Zupełnie nie wiem, czego się spodziewać, to znaczy poniekąd wiem, ponieważ sprawdziłam sobie wcześniej harmonogram tego wydarzenia. Natomiast tak jak powiedziałam wcześniej, nigdy nie brałam udziału w tego typu wydarzeniu. Także sama jestem ciekawa, co takiego się tutaj wydarzy. Oczywiście postaram się wam to zrelacjonować i mam nadzieję, że ta moja relacja przypadnie wam do gustu. Mnie osobiście ciekawi temat perfum oraz mody i sztuki. Jeśli znajdę tutaj książkę poświęconą perfumom, to z pewnością ją kupię, ale to okaże się już niebawem. Powiem tak, na razie nie potrafię się tutaj odnaleźć, ponieważ tych stoisk jest całe mnóstwo i one są chyba na różnych piętrach rozmieszczone, a ja jeszcze nie odwiedziłam ich wszystkich. Natomiast znalazłam tutaj świetne miejsce, słuchajcie, żeby pokazać wam cały stadion. Także uwaga, spójrzcie tylko, jak pięknie to wygląda. Z tego co widzę, to akurat tutaj w tym miejscu nie można sobie nigdzie usiąść, ponieważ mamy tutaj specjalne taśmy zabezpieczające. Chyba można usiąść tylko tam, więc tam się później wrócę i może jeszcze coś tam dla was nagram. Znalazłam stanowisko z pluszakami i gadżetami z wizerunkiem kotów. Najbardziej przypadł mi do gustu oto pluszak ogromnych gabarytów. Sprezentowałabym go komuś, gdybym miała komu, ale sama bym go nie wzięła, bo moje dwa puszyste kociaki mi wystarczą. Na stoisku wydawnictwa Muza odkryłam książkę Andrzeja Saramonowicza Pokraj, a mówię wam o tym dlatego, że przypomniało mi się, że poznałam Andrzeja na urodzinach Bachusa, także pozdrawiam cię, Bachusie. Jestem ciekawa, czy masz tę książkę i czy ją już czytałeś. I pytanie też do was, czy kojarzycie twórczość Andrzeja Saramonowicza? Jeśli tak, to piszcie proszę w komentarzach. W końcu znalazłam stoisko wydawnictwa kobiecego, które mnie najbardziej interesowało, ponieważ wydało książkę, którą za chwilę wam pokażę i być może ją też kupię. We vlogach i youtuberów książkowych widziałam, że przy stoiskach różnych wydawnictw są takie oddzielne miejsca, w których można znaleźć różne wlepki i zakładki do książek, które są darmowe i można je ze sobą wziąć. I właśnie na stoisku wydawnictwa kobiecego coś takiego znalazłam. I oczywiście rzuciły mi się w oczy wlepki w kolorze różowym. Na przykład Moje życie to materiał na książkę. Nie wiem, czy Moje życie to materiał na książkę, także może nie będę się tutaj wypowiadać. Mów mi jej wysokość. O, i to jest, proszę Państwa, wlepka dla mnie idealna.
także wezmę ją sobie. Nie wiem, czy mi się do czegoś przyda, ale podoba mi się przekaz. A teraz pokażę Wam książki, które mi się tutaj podobają. Po pierwsze chciałabym Wam wspomnieć o książce Był sobie pies, ponieważ byłam na filmie, który powstał na podstawie tej książki i był bardzo, bardzo fajny. To takie kino familijne, także polecam pójść na ten film z dziećmi. Druga książka, o której już kiedyś słyszałam i miałam ją nawet na liście, żeby sobie kupić, to jest Mój przyjaciel kot, która opowiada o przyjaźni, prawdziwej przyjaźni, bo to jest prawdziwa historia mężczyzny i kota, którego spotkał na ulicy. Kolejne pozycje, które zwróciły moją uwagę, to przede wszystkim ta książka, czyli Jak wyglądać olśniewająco. Spodobała mi się początkowo również książka Księżna Margaret o XVII-wiecznej celebrytce i skandalistce, ale w momencie, kiedy przeczytałam, że tworzyła scenariusze feministycznych sztuk teatralnych, stwierdziłam, że to jednak nie jest książka dla mnie. Natomiast książka, w której zdecydowanie się zakochałam, jak tylko o niej usłyszałam, i to jest książka, po którą tutaj przyszłam, jest książka Perfumy, Stulecie zapachów, i chyba to jest oczywiste, że tę książkę kupię, dlatego że dotyczy właśnie perfum, a już Wam kiedyś wspominałam, że jeśli coś czytam, to głównie rzeczy, które są związane z moimi zainteresowaniami. A to jest chyba inspirowane Małgorzatą Rozenek, tak? Czyli tak. Nie mów do mnie teraz, czytam. Także bardzo fajny pomysł. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Cześć. Zobaczcie, umówiłam się z Oliwią jakieś parę dni temu, tak? Dałam ci znać, że są targi książki i zapytałam Nie Oliwii... uwierzycie, naprawdę, targi książki, Dorota, targi książki. Ale wiedziałam, do kogo się zgłosić, ponieważ dowiedziałam się dzisiaj od Oliwii, że jesteś tutaj co roku, tak? Tak. Powiedz mi... No już od czasów, kiedy targi książki były jeszcze w Pałacu Kultury i Nauki, więc już... Ponieważ Oliwia dużo czyta, no. Dlatego wiedziałam, do kogo się zgłosić. Wiedziałam, kto tu może być moim potencjalnym przewodnikiem. Jak oceniasz te wcześniejsze targi na tle tych? No to są na pewno dużo większe, to też z racji przestrzeni, która tutaj jest. A wcześniej był gdzie indziej? W Pałacu Kultury. Aha, okej. Tam było zdecydowanie mniej tej przestrzeni i trudniej się było poruszać tymi korytarzami, bo są dużo węższe. Tu jest dużo miejsca, ale też to wszystko jest takie, że można się łatwo pogubić. Tak, właśnie też miałam takie poczucie też takiego chaosu, też dlatego, że jestem tutaj pierwszy raz. Natomiast to, co ja zauważyłam, to, że jest bardzo mały ruch, w sensie może i on jest duży, ale w związku z tym, że jest tutaj duża przestrzeń, to on się rozkłada. Tak, na pewno tak, chociaż pewnie w weekend będzie zdecydowanie więcej ludzi. Właśnie, bo tego Wam jeszcze nie powiedziałyśmy, że te targi trwają 4 dni, czyli czwartek, piątek, sobota i niedziela. Tak, zdecydowanie. W zeszłym roku byłam w sobotę, było bardzo dużo ludzi, bardzo. Także dzisiaj Oliwia była pozytywnie zaskoczona, że nie było aż tyle osób. Jeśli chodzi o same stoiska i książki, to chciałabyś coś powiedzieć? No jeszcze nie miałyśmy okazji aż tyle pospacerować i popatrzeć, ale faktycznie są wszystkie największe wydawnictwa, więc warto tutaj wpaść na pewno w weekend. Wiem, że wielu topowych polskich autorów będzie podpisywało swoje książki, zwłaszcza te najnowsze, które na przykład jeszcze nie miały takiej oficjalnej premiery. Oliwia lubi Katarzynę Bondę i dowiedziała się, przypomniało jej się, że niebawem ukaże się jej nowa książka. I już możecie ją kupić tutaj na targach, więc naprawdę fajna okazja. Są też tutaj różne atrakcje towarzyszące, debaty, spotkania z autorami o różnej tematyce, więc naprawdę warto zajrzeć. A z ostatnich targów przywiozłaś, mówiłaś mi 20 książek? No, 20 książek Oliwia kupiła, słuchajcie. A dzisiaj ile książek kupiłaś? Na razie jedną, ale to Pokaż. Tylko dlatego, że ja ją namówiłam. że przerzuciłam się na e-booki i raczej nie kupuję w tej chwili książek papierowych, no ale złamałam swoją zasadę. Także złamała, chyba przeze mnie, bo tak namawiałam, kup coś, zwłaszcza, że to jest wydawnictwo kobiece, czyli tak, to samo, które wydało tę moją książkę. Słuchajcie, mój nowy nabytek o perfumach.
moje dzieciątko. Także właśnie, dajcie mi proszę znać, czy interesuje Was tematyka książek dotyczących perfum. Jeśli tak, to jak już ją przeczytamy, to może zrobię dla Was taką mini recenzję, także piszcie proszę w komentarzach. Myślę, że warto też podsumować, dla kogo jest tego typu wydarzenie, bo moim zdaniem jest przede wszystkim skierowane do pasjonatów książek, dla osób, które uwielbiają czytać, dla osób takich jak Ty. Właśnie, które mają też dużo książek w domu, bo ja dużo czytam, ale w internecie, albo rzeczy związanych z moimi zainteresowaniami, tak jak perfuma, takich książek jest niewiele. Dla kogo jeszcze? Myślę, że dla rodzin z dziećmi. Tak, dlatego, bo tu jest dużo fajnych atrakcji takich nie tylko książkowych, więc... Atrakcji dla dzieci, że można sobie malować, coś tam rysować, tworzyć, także też z tego względu, ale też dlatego, że to jest taki inny sposób spędzania wolnego czasu, nie galeria handlowa, tylko właśnie można spędzić czas wśród książek. Moim zdaniem też jest to świetna okazja dla osób, które chcą kupić książki w okazyjnej cenie, bo one są tutaj często tańsze. Jest bardzo dużo promocji, praktycznie w każdym wydawnictwie będziecie mieli okazyjne oferty na różne książki, więc warto. Brzmimy, jakbyśmy reklamowały to wydarzenie. Nikt nam za to, słuchajcie, nie zapłacił, po prostu ja tutaj przyszłam z ciekawości i przyszłam też z Oliwią, bo wiem, że ona lubi książki. Natomiast to, co ja jeszcze chciałam powiedzieć, to to, że to wydarzenie jest świetne dla osób, które chciałyby osobiście poznać autorów, których podziwiają, tak? Tak, ale musicie się nastawić na to, że ci tacy najbardziej popularni polscy autorzy, topowi, jak Mróz, Remigiusz? Tak, no to niestety będziecie musieli troszeczkę sobie poczekać. W zeszłym roku do Remigiusza Mroza stało się ponad 3 godziny, więc... Także na poświęcenie trzeba być przygotowanym, ale to jest jedna z nielicznych okazji, kiedy rzeczywiście można właśnie spotkać takiego autora, którego się podziwia i coś mu powiedzieć. To jest bardzo ważne dla twórcy. Ja to mówię też z własnej perspektywy. Dla mnie bardzo ważne są komentarze, ale ja je otrzymuję od razu i na bieżąco. Miło mi, kiedy do mnie podchodzicie i mi coś mówicie, więc takiemu autorowi książki też jest miło, jeśli jakiś jego czytelnik, na co dzień anonimowy, przychodzi i mówi, co sądzi o jego twórczości. Dobrze, rozgadałyśmy się trochę. Myślę, że przejdziemy się jeszcze tutaj, bo jeszcze nie widziałyśmy wszystkiego. Jeszcze zrobimy sobie spacerek. Bardzo dużo tutaj tego jest, także postaram się Wam pokazać jak najwięcej. Pamiętajcie o tym, że te targi trwają 4 dni i też dlatego postanowiłam wybrać się tutaj w czwartek, żeby vlog szybko został opublikowany i żeby ci z Was, którzy zainteresowani są taką tematyką, czyli książkami, mogli się tutaj jeszcze wybrać. Także postaram się Wam jeszcze tutaj kilka ciekawych rzeczy pokazać, a później mam nadzieję, że Oliwia zaprosi mnie do siebie, żeby pokazać mi, a raczej Wam, książki, które już przeczytała i które uważa, że są godne polecenia, ponieważ trochę ich ma, a jeszcze Wam o nich nie opowiadałyśmy. Chętnie opowiem Ci o kilku fajnych książkach, chociaż no niestety w tej chwili większość tych, które mogłabym Wam polecić, mam w formie e-booków, więc no niestety ta forma papierowa. Ale masz też kilka takich, które mnie zainteresowały, masz je u siebie, także pokażemy, a tymczasem idziemy sobie oglądać dalej. Właśnie znalazłam specjalną strefę merlin.pl i są tutaj miejsca, w których można odpocząć. Spójrzcie tylko, nie wiem, czy to będzie dobrze widać, ale są takie leżaczki hipsterskie i są tutaj też oprócz książek kosmetyki. Zapomniałam, że Merlin sprzedaje też kosmetyki, także myślę, że za chwilę znajdę tutaj coś dla siebie. Nie wiem, czy wiecie, ale niedawno w asortymencie Joop pojawiły się również mydła dla dzieci i tutaj są 3 zapachy: jaśminowe, nagietek oraz kakao i mięta. I mnie się najbardziej spodobał właśnie ten zapach, czyli kakao mięta. A tobie, Oliwia? Też. Także na pewno kupimy sobie właśnie te wersje dla dzieci. Jak widzicie, jest tutaj też marka Body Boom, moje ulubione peelingi, cały czas Wam je polecam. No i oczywiście balsamy i zwykłe żele do rąk i pod prysznic polskiej marki Joop. Oliwia znalazła dla mnie jeszcze rzecz prawie idealną, czyli różowego Moleskina z Barbie. Zobaczcie, będzie pasował idealnie do mojego nowego mydełka.
Znalazłam coś wyjątkowego. Stoisko domu emisyjnego Manuscriptum z przepięknymi, ręcznie robionymi księgami, które są pokryte, one wszystkie są pokryte, tak? 24-karatowym złotem. I kamieniami szlachetnymi. I są, słuchajcie, niesamowicie ciężkie. Żeby ich dotknąć i je przejrzeć, musiałam założyć białe rękawiczki. Także trzeba ostrożnie się z nimi obchodzić. I one są tylko w limitowanej liczbie egzemplarzy wydawane. Na przykład tej księgi powstanie 1999 egzemplarzy. Ale mamy tutaj też coś wyjątkowego, słuchajcie. I myślę, że pani chyba najlepiej o tej książce opowie. To jest tak naprawdę księga, którą fachowo nazywamy faksymile, czyli jest to idealna naukowa kopia odzwierciedlająca stan oryginału w danym momencie kopiowania. W związku z tym jest to odzwierciedlona każda plama, każda dziurka, nawet papier jest odwzorowany właśnie zgodnie z oryginałem. Dodaliśmy do tego oprawę również uszlachetnianą, w tym wypadku srebrem najwyższej próby. To oprawa, która posiada 320 kamieni szlachetnych z przodu. Z tyłu. Zobaczcie, pięknie to wygląda. I jeszcze zanim przejdę do zawartości, to jeszcze jedna rzecz, ponieważ tutaj w oprawie znajduje się meteoryt Muniona Lusta, jeden z najstarszych datowanych meteorytów. To akurat można bez rękawiczki, bo to jest taki wyjątkowy, a tak naprawdę najstarszy meteoryt datowany, który spadł na Ziemię i jest starszy od naszej planety, więc taka kosmiczna sprawa. A sama zawartość też jest oczywiście wyjątkowa, tak jak mówiłam, odzwierciedla stan oryginału w momencie jego kopiowania. I tutaj wszystko. Tak właśnie pisał Mikołaj Kopernik. I to jest pisane ręcznie, że to znowu jest... Nie, to musi być kopia, ponieważ w innym wypadku nie byłoby to faksymile, bo czyjeś inne pismo, a nie Kopernika. Rozumiem. W związku z tym tutaj faktycznie technologia już wychodzi nam naprzeciw i pomaga nam takie dzieła tworzyć. Tak jak wspominałam, każda plama również musi być odzwierciedlona, tak jak w oryginale. Tu mamy plamy, skreślenia, wycięte strony. Najprawdopodobniej przez Kopernika, chociaż nie wiadomo, bo minęło 300 lat, póki księga trafiła do Polski. Kopernik swoje dzieło tworzył prawie 30 lat, w związku z tym tutaj jest 5 rodzajów papieru użytego, w związku z tym my też musimy odzwierciedlić, no właśnie, każdy Jak długo powstaje jedna taka księga? Już teraz jesteśmy w stanie stworzyć taką księgę w około 4 tygodni, natomiast sam proces zdobywania praw do tego, by taką księgę stworzyć, albo zaprojektowania, to tak naprawdę lata, bo około 5 lat zajęło nam możliwość zdobycia praw, potem jeszcze oprócz tego no, wszystkie projekty, więc kilka lat starań, by taka księga Myślę, że to jest idealny pomysł na prezent, ale ciekawi mnie, kto kupuje tego typu książki. To są jacyś kolekcjonerzy, wielbiciele? Tak naprawdę akurat w przypadku Kopernika mamy 2 odbiorców, a są to albo kolekcjonerzy, albo osoby, które po prostu kochają sztukę i widząc Kopernika od razu chcą mieć takie dzieło, albo druga grupa i ze smutkiem muszę stwierdzić, że chyba częściej takich klientów mamy, inwestorzy, którzy w takich księgach po prostu dostrzegają inwestycje. Ze względu na tą limitowaną edycję wartość tych dzieł cały czas rośnie. Jaka jest w tej chwili wartość tej książki, gdyby ktoś chciał ją kupić? Aktualnie 26 tysięcy złotych, natomiast należy wspomnieć, że pierwsze egzemplarze były sprzedawane za prawie połowę tej ceny, w związku z tym już mamy wzrost. Czyli warto inwestować. Tak, jak najbardziej. I tutaj jeszcze książka obok z koniem, ona też mi się podoba. To jest księga, która w Polsce może nie jest aż tak znana, ale na wschodzie jak najbardziej postać Emira Rzewuskiego, czyli tak naprawdę naszego rodaka, wzbudza ogromne zainteresowanie, ponieważ jest to osoba, która sprowadziła konie arabskie do Polski. To on zapoczątkował tą hodowlę i był tak zafascynowany nie tylko tym gatunkiem, ale również całą kulturą wschodnią, że w swoich zapiskach właśnie przedstawiał swoją fascynację. Zaczyna się od atlasu koni, tak, i tak naprawdę tutaj zobaczymy różne konie, tak? Tak. Tutaj też jest bardzo ciekawa strona, bo tak naprawdę on opisał jakby cały proces nie tylko hodowli, ale również rozróżniania tych koni na tle innych. W związku z tym do dzisiaj te zasady są stosowane przez hodowców. I okładka jest ze złota, tak? Tak, uszlachetniana 24-karatowym złotem, również zaprojektowana i stworzona przez nas.
Teraz czas na food porn, czyli nasze dania. Oliwia zamówiła sobie burgera oraz frytki z batatów, które są pyszne. Bardzo, bardzo lubię. Natomiast to, co tutaj widzicie, to jest moja miska szoku, tak się właśnie nazywa. I znajdują się tutaj warzywa, ryż oraz owoce morza, czyli krewetki. Zgodnie z obietnicą omówimy teraz dla Was część kolekcji książek, które posiada Oliwia. I te, które tutaj widzicie, dotyczą szeroko pojętej mody chyba i urody, tak? Dobrze mówię? Tak. Powiesz, która książka Ci się najbardziej podobała, a która najmniej? Z książek, które podobały mi się najbardziej, to myślę, że te dwie. Ta, cieniutka, szybko się czyta. Zakupologia. Tak, świetna książka, takie bardziej psychologiczne podejście do zakupów. No i Luksus, dlaczego stracił blask, to w ogóle jedna z lepszych książek, które czytałam o tematyce właśnie szeroko pojętej modowo-urodowej. Zmieniły Twoje podejście do postrzegania rzeczy luksusowych? Chyba nie, bo dalej kupujesz. Nie, ale pozwala w ciekawy sposób spojrzeć też na to wszystko. Natomiast z takich, które podobały mi się najmniej no to są książki w stylu tej na przykład, albo coś takiego. To są raczej takie, gdzie no nie ma specjalnych treści. Tutaj jest dużo obrazków, z tego co kojarzę. Do przejrzenia, tak samo tutaj czy tu, no to są głównie książki, w których skupiają się na obrazkach, ale takie, na przykład 6 pięter luksusu, to jest też bardzo fajna książka. W ogóle jest mało książek o luksusie, prawda? Ja to bym chętnie poczytała sobie. Tak, jest mało, a no niektóre są naprawdę dobre i to jest bardzo fajna książka właśnie o naszym polskim domu braci Jabłkowskich. Warto. Musimy się tam kiedyś wybrać i coś nagrać, ponieważ tam często odbywają się różne targi. Tak. Dokładnie. Z tych Twoich wszystkich książek ja posiadam dwie. Te o Maybelline i Louis Vuitton. Jakie oceniasz? Louis Vuitton też jest bardzo fajna. Dla fanów marki? Dla fanów marki, tak, zdecydowanie. Ta... no to taka... Niekoniecznie. Średnio. Chociaż no jeżeli ktoś się interesuje marką, no to wiadomo, tego typu książki będą na pewno ciekawe, interesujące. Ale jeżeli chodzi już o takie dotyczące marek, to zdecydowanie bardziej podobał mi się Max Factor. Gdzieś jeszcze mam książkę Heleny Rubinstein, ale gdzieś... Ja też ją mam w domu, także mamy nawet niektóre podobne. Też jest całkiem ciekawa. Także jak widzicie, trochę tych książek jest, aczkolwiek nie są to wszystkie książki, które posiada Oliwia. W sypialni jest jeszcze całe mnóstwo, ale nimi może zajmiemy się innym razem. Ale zaraz Wam coś jeszcze polecę. No to pokaż. Chciałam Wam jeszcze bardzo polecić tę książkę. Jak pokazałam ją kiedyś bodajże na Instagramie albo na Snapchacie, to bardzo dużo osób napisało do mnie z prośbą o recenzję tego tytułu, więc może kiedyś się zbiorę i zrobię. Bardzo fajnie, w zabawny, przystępny sposób napisana. Bardzo, bardzo Wam polecam. Poza tym kupiłam ją przede wszystkim dlatego, że spodobała mi się okładka, ale treść w środku jest naprawdę okładka bardzo fajna. Także polecamy i dajcie znać, czy podoba Wam się taka tematyka, jaką są książki. Jeśli tak, to myślę, że Oliwia da się namówić do tego, żeby opowiedzieć Wam jeszcze kiedyś o książkach coś więcej. Cześć, łakotka. No chodź do mnie, chodź. Dobrze, moi drodzy, poznaliście już gust czytelniczo-książkowy Oliwii. Po drodze Oliwia zdradziła mi jeszcze, że czyta aż kilka książek miesięcznie, także jest to naprawdę bardzo, bardzo dużo. Minimum 6. Tak. W tym roku mam takie swoje własne wyzwanie, żeby przeczytać 90 książek. I notujesz w Excelu. Tak. Wszystkie tytuły, które przeczytałaś. Tak. Także tak to właśnie wygląda u Oliwii. Chyba pora na to, żebyśmy się z Wami pożegnały, ponieważ chciałybyśmy spędzić też trochę czasu we własnym gronie, nie nagrywając. Także bardzo Wam dziękuję za uwagę i poświęcony czas. Cały czas zachęcam do subskrypcji mojego kanału i klikania kciuków w górę, jeśli film Wam się podobał. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!